Śnieg. Zapewne każdy z nas dobrze go zna. Drobne kryształki lodu, które spadają z nieba, tworząc puchową białą pokrywę na ziemi. Każdy z płatków ma unikalny kształt, a razem potrafią stworzyć bajkowy krajobraz. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego śnieg jest biały, skoro woda, która go tworzy, jest przezroczysta? Jest to kwestia padania światła i tego, w jaki sposób się ono odbija. Aby lepiej to zrozumieć, musimy przyjrzeć się temu, jak działa światło. Światło, które widzimy, to mieszanina wielu kolorów. Można to zobaczyć na przykładzie tęczy lub pryzmatu, który rozszczepia białe światło na różne barwy. Każdy kolor ma inną długość fali. Czerwone światło ma dłuższe fale, a fioletowe światło krótsze. Jest kilka przypadków, które mogą się wydarzyć, kiedy światło pada na jakiś obiekt. Jeśli materiał jest przezroczysty jak szkło czy woda, światło przechodzi przez niego niemal bez zmian. Jeśli obiekt pochłania pewne długości fal, widzimy go w konkretnym kolorze. Na przykład liść jest zielony, ponieważ pochłania w większości czerwone i niebieskie światło, a odbija zielone. Natomiast jeśli powierzchnia jest nieregularna lub chropowata, światło odbija się w różnych kierunkach. Teraz, gdy już wiemy, jak działa światło, możemy odpowiedzieć na pierwszą część zagadki. Dlaczego woda jest przezroczysta? Woda prawie nie odbija światła, lecz pozwala mu przechodzić przez siebie. To dlatego możemy widzieć dno basenu lub ryby w jeziorze. Światło swobodnie przenika przez wodę, nie rozpraszając się na tyle, by ją uczynić widoczną. Czysta woda składa się z małych cząsteczek H2O, które są ułożone bardzo gęsto i regularnie, ale nie rozpraszają światła w widocznym zakresie. Ale dlaczego tak jest? W przeciwieństwie do materiałów nieprzezroczystych jak drewno czy plastik, woda nie ma wewnętrznych granic, które mogłyby wielokrotnie odbijać światło. Ma ona spójną strukturę cząstek, przez co nie ma dużych, nieregularnych powierzchni, które mogłyby rozpraszać światło na wszystkie strony, jak robi to na przykład właśnie śnieg. W większych ilościach woda nie jest całkowicie przezroczysta. Lekko pochłania czerwone i pomarańczowe światło, a odbija więcej niebieskiego. Dlatego jeziora i oceany mają niebieskawy odcień. Wiemy już, że woda jest przezroczysta, ponieważ nie rozprasza światła w dużym stopniu. Ale śnieg to przecież tylko zamarznięta woda. Dlaczego więc wygląda zupełnie inaczej? Jest tak dlatego, że śnieg nie jest jednolitą bryłą lodu. Składa się z mnóstwa mikroskopijnych kryształów, które tworzą skomplikowane, nieregularne struktury. Każdy z tych kształtów to maleńka powierzchnia odbijająca światło. Kiedy światło wpada w warstwę śniegu, nie przechodzi przez nią swobodnie jak przez wodę. Zamiast tego trafia na wiele małych granic między kryształkami lodu i powietrzem. Na każdej z tych granic światło odbija się, załamuje lub rozprasza w losowych kierunkach. Możecie zapytać, ale dlaczego akurat biały kolor? To dlatego, że rozpraszanie dotyczy całego spektrum światła widzialnego, od czerwieni po fiolet. Kiedy wszystkie kolory światła odbijają się w podobnym stopniu i równych proporcjach, mieszają się razem ze sobą, czego efektem końcowym jest biały kolor, który widzimy. I to właśnie jest magia stojąca za pięknem śnieżnych krajobrazów.